Cześć, ja jestem Łukasz i witam Was serdecznie na kanale Filozofując o samochodach. Z automatu, przepraszam za moje, że tak powiem, audio. Natomiast oczywiście mamy sezon, nazwałbym go zimowym, bo to teoretycznie już koniec grudnia, ale taki bardziej jesienny, no i dopadło i mnie. Suzuki Swift. I ci, co oglądają mój kanał, to wiedzą, no stary Swift po raz trzeci i to po raz drugi tej samej generacji. No tak. A ci, co nie oglądają, to tak, już trzeci raz spotykam się ze Swiftem, więc łącznie z tym samochodem spędziłem 3 tygodnie. Pierwszy raz się widziałem ze starą generacją wersji Sport, znaczy starą, poprzednią. I możecie sobie obejrzeć o niej film. Widziałem się też z nową generacją, ale tam były dwie bardzo ważne różnice. Ale o tych różnicach za chwilę, bo to, co mają wspólne, to 3-cylindrowy silnik o pojemności 1200 cm3. On ma tam 80 chyba 3 koni i 111 Nm. Dobrze mówię? Tak, nawet się nie pomyliłem. Więc ten sam silnik, ten sam bagażnik, ta sama hybryda, miękka co prawda, ale nadal hybryda. Co jeszcze? To samo miejsce z tyłu. Te same multimedia, które działają w sposób powolny dla Suzuki, ale skuteczny, nie zacinają się, nie zawieszają się. Przynajmniej mnie to nie spotkało. Powiedziałbym, że to sama klimatyzacja, ale z racji tego, że tu mamy do czynienia z wersją Premium Plus, a nie tak jak to było poprzednio, z wersją Advance, nie, to Advance jest w Hondzie, z tą najbogatszą wersją, to mamy manualną klimatyzację, ale nadal mamy klimatyzację, nie mamy nawiewu na nogi, to jest za dopłatą, w sensie trzeba wybrać wyższy pakiet wyposażenia, co dla mnie pierwszy raz jak się z tym spotkałem było absurdem, ale okazuje się, że to nie tylko Suzuki tak ma. Więc luz, jak gdyby, przyzwyczaiłem się do tego, ale na początku było absurdalne dla mnie. A kolejna rzecz to jest taka, że nie mamy regulacji wysokości pasów. No i tam jeszcze jakieś pomniejsze, mniej istotne, przynajmniej z mojej perspektywy, rzeczy. Natomiast najważniejsza rzecz, która się zmieniła, to kolor. I przede wszystkim dlatego, że tu mamy inny kolor tego samochodu, właśnie dlatego się tu spotykamy. Poprzednio mieliśmy samochód biały, jak wiadomo, samochód w kolorze granatowym, taki jaki mamy. I wybaczcie, że nie ma zdjęć z zewnątrz, ale właśnie przez to, jak się czuję, jak wyglądam, te zdjęcia mogłyby się nie udać, bądź co najmniej pogorszyć mój stan zdrowia, a samochód muszę oddać. To tak, to w sumie... A nie, czekajcie, jest jeszcze jedna rzecz. Skrzynia biegów. Poprzednio, kiedy testowałem tą generację Suzuki Swifta, miałem do czynienia z wersją manualną. W tym momencie mamy do czynienia z automatem, ze skrzynią CVT. Jak działa CVT, to duża część z Was pewnie wie. Jak nie wiecie, to z reguły działa to tak, że wciskacie, jak chcecie mocno przyspieszyć, bo jak normalnie jedziecie, to ona się zachowuje bardzo kulturalnie. Ale zazwyczaj to jest tak, że wciskacie gaz, jest jak przestajecie przyspieszać, to on spada sobie do jakichś obrotów. Dobre i niedobre. W sensie takim, jak pracujecie cały czas silnik na wyższych obrotach, nie przeskakuje po tych biegach, to pewnie jest to jakoś wydajne, jak gdyby nieistotne. Potrafi być mega irytujące. Bardzo irytujące było, tam co prawda nie jest chyba zwyczajne CVT, tylko tam jest jeszcze jakaś bardziej zagmatwana ta przekładnia w Hondzie HR-V, tą co macie też na kanale, ja to recenzowałem, mówiłem o tym i tam ten samochód rzeczywiście też robił, tylko tam niewiele więcej poza się działo. Tu z kolei samochód zyskał. Jak to zyskał? No zyskał to, że poza tym, że nie machacie wajchą, to zyskał, ja wiem, niektórzy lubią, to zyskał jeszcze 0,6 sekundy do setki, co dało mu to, że schodzi poniżej 12 sekund do 100 km na godzinę. Czy to dużo, czy to niedużo? Wiecie co? Wtedy, kiedy startujecie ze światłem, może to nie jest dużo, ale w takim zwykłym ruchu jest to mocno odczuwalne, szczególnie w tym średnim zakresie obrotowym w trybie sport, do czego też zaraz przejdziemy, bo tak ten samochód tryb sport posiada. Dodatkowo jest to o tyle istotny element, że jak wyprzedzacie coś na trasie, to jest... I tak trzeba to robić z taktyką. Nie oszukujmy się, 12 sekund do setki nawet niespełna. To i tak wymaga taktyki. To wymaga trochę planowania, cierpliwości, szukania dobrej okazji.
To nie są 4 sekundy do setki, że w 90% napotkanych sytuacji robicie chlast, oczywiście motocyklowo mi się przypomniało od razu, robicie chlast i wyprzedzacie. Tu jest potrzebna taktyka, natomiast wszystko to, co powoduje, że Wy ten manewr możecie zrobić szybciej, czytajcie też, zrobić go bezpieczniej, jest moim zdaniem dobre. To, że samochód się dobrze prowadzi, tak jak poprzednia generacja, to jest kolejny aspekt, który powoduje to, że tym samochodem naprawdę się fajnie jeździ. Natomiast ta skrzynia, to, że ona jest szybsza, to jest jedno. To, jak ona została zaprojektowana, jak została zbudowana, gdybyśmy takie CVT pakowali do wszystkich samochodów, które to CVT mają, gdybyśmy taką skrzynię ładowali CVT, lub co gorsza, do tych samochodów, które wpadły na pomysł, i tych firm, które wpadły na pomysł instalowania skrzyń zautomatyzowanych, załadowali takie CVT, świat byłby piękniejszy. Nawet jestem w stanie się pokusić o to, że Vitara z silnikiem 1.5 i z tą skrzynią byłaby dużo lepszą Vitarą niż z tą skrzynią automatyczną, która była. Film z automatem się nie pojawił na kanale. Film z manualem już taki z napędem na 4 koła. Możecie go sobie śmiało obejrzeć. Polecam. Podobno mówię tam na tyle dużo kontrowersyjnych rzeczy, że ojeju. To CVT jest rewelacyjne. Ma swoje bolączki. Nie będę Was oszukiwał, że jest wszystko idealnie. Natomiast jak dla mnie ma jedną bolączkę. Wtedy, kiedy nie jedziecie w trybie sport, wtedy, kiedy jedziecie w trybie zwykłym, to na tyle mocno są zrzucane obroty, że jedziecie w trybie rezonowania silnika. Po prostu te wibracje dosyć mocno czuć. To tam jest chyba 1100 czy 1200 obrotów. I jak obroty otrzymywane, to nie jest raczej nic złego. Jakbyśmy mocno przyspieszyli na takich obrotach, to raczej byłoby już słabo. Natomiast czuć wtedy dosyć znacznie wibracje silnika na samochodzie. Ja też przypomnę, że to jest 3-cylindrowy silnik, on trochę bardziej wibruje niż 4-cylindrowe silniki, więc to jest jedna rzecz, a druga rzecz to jest właśnie to, że on bardzo nisko zrzuca te obroty, co powoduje, chciał, nie chciał, to, że te wibracje w trakcie jazdy czuć. Natomiast o tym, co więcej czuć w trakcie jazdy, przejdziemy sobie właśnie ruszając. No i dobra, czas jechać. Zapalmy tylko światełka, bo pogoda jest dzisiaj taka trochę niepewna. Ja wiem, że u Was to wygląda na przepalone i myślicie, że jest dużo widniej niż jest. Nie w trybie L. O trybie L jeszcze porozmawiamy, bo ta skrzynia poza trybem Sport ma jeszcze tryb L. No i ja po to, żeby się dowiedzieć, po co ten tryb L jest, specjalnie dzwoniłem do Suzuki. Bardzo dobrze, że Suzuki jest, bo mi Suzuki odpowiedziało. No właśnie, i to, co Wam mówiłem, jedziemy sobie teraz powolną prędkością, bo to jest 20 na godzinę i on nie wchodzi powyżej 1100 obrotów. Czuć wibracje, czuć je dosyć mocno, co jest dosyć dokuczliwe. Natomiast kiedy jedziecie sobie w ten sposób spokojnie po mieście, czy coś takiego powoli się rozpędzacie, to on wcale nie wrzuca tych obrotów wyżej. On sobie jedzie na najniższych, jakie są mu potrzebne. Moim zdaniem mogłyby być ciut wyższe, ale przyjmijmy, że to ja i że się uczepiłem obrotów zaraz będzie. Jak gdyby obroty to nie najważniejsza rzecz. Natomiast kiedy Wy potrzebujecie ruszyć trochę dynamiczniej, no to właśnie dzieje się to, że on się wspina. Jadę na 90, żeby nie było. I puszczacie. I on też puszcza. I już spadł do 1500 obrotów i sobie na tych obrotach jedzie. I to jest dobre i niedobre. Właśnie niedobre, bo wibruje, a dobre, bo oszczędza paliwo i o spalaniu paliwa też sobie trochę poopowiadamy. Natomiast poza tym, że macie ten tryb Drive, jest tryb L i jest tryb Sport. Zacznijmy sobie od trybu L. Tryb L to jest bardzo fajny tryb, który pierwszy raz spotkałem się w skrzyniach automatycznych, zautomatyzowanych, w czymkolwiek, co odciąża Was od tego, żebyście Wy zmieniali biegi. Bo jak gdyby nie doświadczyłem tego wcześniej, dlatego być może będę Wam to tłumaczył, a dla niektórych z Was jest to oczywistością. Jest to tryb do jeżdżenia z dużym obciążeniem, do ciągnięcia przyczep, nie przyczep i tym podobnych rzeczy, żeby wtedy ten silnik był utrzymywany na wyższych obrotach, żeby właśnie nie męczyć go niskimi obrotami przy dużym obciążeniu, bo to jest jeszcze gorsze. Wtedy, kiedy
macie duże obciążenie, za niskie obroty nie są zdrowe dla silnika, dla jego kondycji. I to jest naprawdę fajny pomysł, że to jest. Czy to jest pomysł innowacyjny? W sensie, że Suzuki na to wpadło jako pierwsze? Nie sądzę. Natomiast bardzo fajnie, że w ten sposób jest to tutaj zrobione. No i poza tym trybem L mamy też tryb Sport. I w większości samochodów tryb Sport służy od tego, żeby skrócić pracę gazu, zrobić samochód trochę bardziej takim responsywnym, dynamicznym, być może pozwolić mu się wkręcać wyżej na obroty. I to też się dzieje tutaj. Tu też pozwala się wkręcać szybciej na obroty. Czy ta praca gazu się skraca? Czy ja wiem, jakoś nie bardzo. Natomiast jest jedna rzecz, za którą wszyscy, którzy produkują tego typu skrzynie, wkładają tego typu skrzynie do swoich samochodów, powinni spapugować, moim zdaniem, to od Suzuki. To jest to, że kiedy kliknie się tryb Sport, skrzynia automatycznie wskakuje na 3000 obrotów z plusem, czyli tam, gdzie jest optymalna ilość obrotów dla tego silnika, i wtedy, kiedy zaczyna mieć najwięcej momentu obrotowego i na nim pozostaje. Nawet jeżeli wyjedziecie długo z jednostajną prędkością, to on tam zostaje. Nie ma już wtedy tego laga, dajecie w gaz i jedzie. I ja wiem, że to zabrzmi abstrakcyjnie, wspominając o tej ilości koni, którą Wam mówiłem, że ten samochód ma 80 koni. To, że ma 111 mm, ale on naprawdę zaczyna wtedy jechać. I Wy jesteście w takim miejskim gąszczu w stanie naprawdę dynamicznie ten samochód prowadzić i jesteście w stanie dynamicznie jechać, co dla mnie było nie lada zaskoczeniem, bo przy manualu, mimo to, że tutaj jest ta miękka hybryda, i tak trzeba było się trochę namachać. Ta hybryda dużo zmieniała. Ona ma tam niespełna chyba 3 koni. Niestety nie udało mi się ustalić, ile ma newtonometrów, bo na przykład ta Vitarze udało mi się ustalić, że ma 50 newtonometrów. Natomiast tu nie wiem, ile ona ma. Szukałem informacji na stronie Suzuki i nie udało mi się tego wszystkiego powyciągać. Jest niespełna 3 konie mechaniczne, więc może nie jest to dużo, ale jest wystarczająco do tego, żebyśmy mieli naprawdę fajną reakcję. I jak jesteśmy w trybie Sport, naprawdę nie ma tego laga. Tak jak on w trybie zwykłym jest, ale jest znacznie mniejszy niż w samochodach, które do tej pory spotykałem. Dla osób, które nie wiedzą, co to jest lag, to jest to, że kiedy Wy wciskacie gwałtownie gaz, to dopiero po chwili silnik się wkręca, dopiero po chwili samochód zaczyna przyspieszać. Tu tego nie ma. Lag potrafi występować i w samochodach uturbionych, nawet z manualną skrzynią biegów, zanim tych obrotów nabierze, no i w tych z automatyczną skrzynią też potrafi występować. Natomiast tu, przechodząc w tryb Sport, my mamy od razu do tego dostęp i to jest coś, co całkowicie zmienia, moim zdaniem, mimo że nie doświadczyłem tych skrzyń mega dużo jakoś, raptem kilka, ale i w motocyklach, i w samochodach ich doświadczyłem. I to jest coś, co całkowicie zmienia odbiór pracy, odbiór skrzyni i odbiór całego samochodu, bo samochód dostaje tej dynamiki, której przy zwykłym automacie by nie miał. I uważam, że poza tym, że inni producenci samochodów powinni to do siebie wprowadzić, to uważam jeszcze, że producenci motocykli, którzy chcą mieć skrzynie automatyczne, powinni o taki tryb się postarać, bo to, że Wy skrócicie gaz, to jest jedno. To, że Wy będziecie wyżej wkręcać obroty, to jest drugie. Ale co z tego, jeżeli Wy na chwilkę przyśpicie i już w tym momencie, nie to, że przyśpicie, że zasnęliście, tylko na chwilkę przyśpicie i Wy już nie możecie cieszyć się optymalnym zakresem obrotów, bo silnik Wam je zrzucił na najniższe, żeby spalić jak najmniej paliwa. To Wy w końcu, przynajmniej w tym samochodzie, decydujecie, czy będziecie palić dużo, czy mało. I właśnie spalanie. Jeżeli będziecie pracować na trybie Sport, korzystać z pełni zasobów tego silnika, jeździć nim dynamicznie, jeździć nim agresywnie, nazwijmy to w ten sposób, to nie bądźcie zdziwieni tym, że ten samochód będzie palił w okolicach 10 litrów, nawet z małym plusem. Ok? Wtedy nie oszukujmy się, on chleje paliwo jak szalony. Ale kiedy Wy uspokoicie swoją jazdę, wyjedziecie na spokojną przejażdżkę,
i będziecie chcieli sobie spokojnie jechać, przestaniecie używać trybu sport. Przestaniecie robić te wszystkie rzeczy, które powodują, że on będzie dużo palił i zaczniecie jechać. O, to mi zabrakło, źle zjechałem. I przestaniecie robić te wszystkie rzeczy, które powodują, że samochód dużo pali, to on spokojnie się zadowoli spalaniem na poziomie 4 litrów, niespełna 5. Ja jadąc wczoraj trasę tym samochodem, zszedłem ze spalaniem poniżej 6 litrów. I to nie było tak, że ja poza miastem jechałem o parach, ledwo przyspieszałem. Były i wyprzedzania, i przyspieszenia, i cała reszta tych rzeczy. Natomiast powiem Wam szczerze, byłem zaskoczony, że ten samochód potrafi tak mało spalić. I tak, w mieście potrafi spalić naprawdę dużo. Ale poza miastem? No kurczę, no i przy spokojnej jeździe 4 litry, nie oszukujmy się, nie jedna hybryda będzie się taka, twarda hybryda będzie się chwaliła tym, że ona, jak mało to ona nie pali, a będzie Wam paliła więcej niż ten samochód. Ja jestem fanem Swifta, mogę już spokojnie to powiedzieć, ja jestem fanem Swifta. Tak jak w poprzedniej generacji myślałem, że będę tylko fanem Sporta, jestem fanem Swifta. Dodatkowo Swift z silnikiem 1.2, co prawda chyba, znaczy nie jestem pewien, czy występuje w wersji CVT, natomiast występuje w wersji z napędem na 4 koła. Na pewno występuje w manualu, ale nie wiem, czy w CVT. Ma napęd, jest dostępny z napędem na 4 koła, oczywiście nie u nas. A bardzo, bardzo szkoda, bo kurczę, powiem Wam tak. Teraz będę z Wami całkowicie szczery. Mój wymarzony build Suzuki Swifta to jest silnik 1.4, ten, który jest w Vitarze, ten, który jest w S-Crossie i ten, który był w Swifcie Sporcie poprzedniej generacji. Napęd na 4 koła i ta skrzynia. I ja jestem super zadowolony, bo mamy mały pocisk, który będzie miał około, z tą skrzynią sugeruję około 8 sekund do setki, może 8,5. Waży niewiele ponad tonę, bo ten waży 950 kg, podstawowy Swift w sensie z manualną skrzynią biegów waży o te 40 kg mniej, wiadomo, skrzynia swoje waży. Napęd dodam kolejnych 60-70 kg, więc tam trochę powyżej tony wejdziemy, no i większy, cięższy silnik też swoje waży. Podgrzewane fotele są, ale nadal jest to tryb popatrz mi pupę albo nie ogrzewaj mojej pupy. Musiałem wyłączyć. To taki komplet dałby Wam super auto po mieście. Taki komplet dałby Wam super auto w trasę. Tak, to prawda. Powyżej 100 km robi się trochę głośno, natomiast nie oszukujmy się, jeżeli Wy w swoim życiu decydujecie się na małe auto miejskie, to podróże za miastem nie są Waszą częstą praktyką i tym samochodem po prostu pojedziecie sobie za miasto i tak jak w większych samochodach huk i hałas by mi przeszkadzał, bo kupując duże auto raczej szykuję się na to, że będę poza to miasto wyjeżdżał, tak tutaj kompletnie nie mam z tym problemu, że powyżej 100 km na godzinę robi się głośniej, po prostu Wam o tym wspominam. Nie wiem, czego mógłbym więcej chcieć od samochodu, ale to, za co muszę pochwalić Swifta i to jest coś, co zauważyłem albo doceniłem bardziej dopiero po teście Kii Picanto, który też macie na kanale, to jest to, jak dużo Suzuki inwestuje w bezpieczeństwo. W sensie, może nie to, że to tam są jakieś specjalne programy kosmiczne na temat tego, żeby blacha była o 0,03% mniej giętka, czy cokolwiek, wymyślam, tylko o to, jak dużo jest tych systemów, bo te systemy, które wymaga od Was Unia Europejska, to jest jedno. Ale na przykład jest tutaj tempomat aktywny, który ja osobiście uwielbiam, bo naprawdę w momentach, kiedy Wy nie możecie jechać swoim tempem, kiedy Wy pracujecie gazem, pracujecie hamulcem, on zdejmuje z Was obowiązek pilnowania odległości, on za Was tą odległość pilnuje. Co prawda, jest on trochę, bywa
sporadycznie bywa, trochę za późno reagujący, sporadycznie bywa trochę nadwrażliwy, ale poza tym wszystko jest w porządku. Macie czujniki martwego pola i tak dalej, i tak dalej. To, co dodatkowo zyskujecie, mając skrzynię CVT i mając aktywny tempomat, to jest to, że w końcu ten tempomat działa do zatrzymania. Bo jeżeli macie skrzynię manualną, to tempomat działa od 30 km w górę i jeżeli dojdziecie do granicy 30 km, to on po prostu Was puści. W sensie takim, że on już dalej nie będzie działał. Ale jest tu jeden kłopot. Z racji tego, że tutaj nie ma żadnego asystenta jazdy w korku, to, że ten samochód działa do zera ze swoim tempomatem aktywnym, daje Wam bardzo dużo, bo ta jazda taka powolna przez miasto nagle staje się dużo prostsza. Czy tam w trasie, w jakimś zatłoczonym miejscu staje się dużo prostsza i macie dużo mniej rzeczy do przejmowania się. To jest jeszcze ten problem, że przez brak asystenta jazdy w korku ten samochód chwilę po zatrzymaniu wezwie Was do naciśnięcia hamulca, a po chwili on puści samochód dalej. Nie podoba mu się to, że Wy będziecie stać na włączonym trybie drive. No i to jest niestety też trochę peszek, bo jeżeli jesteście przyzwyczajeni, tak jak ja się przyzwyczaiłem do tego, że jak jest zatrzymanie, to jest zatrzymanie, to samochód Wam nagle ruszy, to może być średnio. Natomiast nie ma żadnego holda, nie ma niczego takiego. Obstawiam, że jest to podyktowane żywotnością i trwałością skrzyni również, bo zmusza Was to niejako do tego, żebyście trzymali nogę na hamulcu, co jednocześnie powoduje to, że Wy czujecie to, że ta skrzynia ciągnie. Jeżeli trochę za lekko podtrzymacie tą skrzynię, znaczy ten hamulec, to będziecie czuli, że ta skrzynia dalej Was wyciąga, więc nauczy Was to przy dłuższych postojach wyrzucać tą skrzynię na chociażby neutral, co nie będzie bez wpływu na żywotność i zdrowie tej skrzyni. Więc to, że to jest czasami niewygodne, to wydaje mi się bardzo mądre z punktu widzenia trwałości i żywotności nie tylko jednostki, ale całego samochodu. To, żeby go jak najmniej serwisować. Ja nie pamiętam, czy to było w zeszłym roku, czy 2 lata temu, ale Swift ogólnie wygrał w jakimś tam plebiscycie, dostał nagrodę za najtańsze auto w utrzymaniu. Jakoś tak to było. I być może właśnie dzięki takim dość mądrym, może niekoniecznie wygodnym, ale mądrym rozwiązaniom możemy się cieszyć tym, że ten samochód się nie będzie tak łatwo psuł. No i co, moi drodzy? To by było na tyle. Ja sobie dojechałem na swoją miejscówkę. Skończyła mi się woda. Nie mam czego wypić. Zaschło mi w buzi. Film wyszedł jak zawsze przydługi. I mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli Wam się podobał, proszę, zostawcie łapkę w górę. Zostawcie te wszystkie inne oznaki tego, że ten film Wam się podobał. Jak Wam się nie podobał, to też możecie zostawić te oznaki, chociaż nie będę Was oszukiwał, że wolałbym, żeby Wam się ten film podobał. Ja się z Wami żegnam. Wesołych świąt już Wam nie pożyczę, bo już jest po świętach, jak Wy to oglądacie. Natomiast szczęśliwego Nowego Roku i wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Do zobaczenia w następnych filmach. Cześć.